W nauce wyłania się obecnie nowy nurt, który próbuje integrować kosmologię dawnych kultur z nowoczesnym światopoglądem naukowym. Naukowe odkrycia informują, że do naszej planety dotarła i wciąż napływa fala wysokoenergetycznego promieniowania kosmicznego. I jest to szczególny rodzaj promieniowania, który wpływa bezpośrednio na ludzkie organizmy, a przede wszystkim na naszą świadomość. Przypomina to przekaz Majów, zgodnie z którym znajdujemy się obecnie w sferze wpływów galaktycznego promienia. Duża część wiedzy zawartej w przekazach Majów została zatajona, zmieniona, wyjęta z szerszego kontekstu lub sfabrykowana. Celem tych działań było utrzymywanie ludzi w nieświadomości, lęku, poczuciu bezsilności i niewiedzy o ukrytym potencjale. Jednak treści zawarte w znanym nam przesłaniu weryfikują się same, gdy porównamy je z wydarzeniami, które towarzyszą naszym czasom. Co najmniej 3 kamienne pomniki, jeden z kodeksów Majów zawiera proroctwa przyszłości zapisane w hieroglifach. Majowie pozostawili wyryte w kamieniu przesłanie, które ma 2 elementy: element ostrzegawczy i element nadziei. I obydwa zapisane są w 7 proroctwach. Przekaz ostrzegawczy informuje o tym, co wydarzy się w czasach, w których żyjemy. Przekaz nadziei mówi o zmianach, których powinniśmy dokonać w nas samych, aby wejść do nowej epoki, w której nie będzie już chaosu ani zniszczenia. 7 proroctw Majów to wizje ich przyszłości, a naszej obecnej teraźniejszości, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie. 7 proroctwo Majów mówi o czasie zmian w Układzie Słonecznym, o czasie, w którym synchronizujące światło emitowane z serca galaktyki stworzy nowe rzeczywistości, w których wszystkie istoty ludzkie będą miały możliwość przemiany i przekroczenia własnych ograniczeń. Ludzie, którzy będą w stanie podnieść wewnętrzne wibracje z częstotliwości lęku do częstotliwości miłości, uruchomią nowe umiejętności, w tym zmysł telepatii, który umożliwi porozumiewanie się za pomocą myśli. Zgodnie z przesłaniem Majów, energia światła wyemitowanego z serca galaktyki uaktywni kod genetyczny tych ludzi, których świadomość osiągnie wyższe częstotliwości. Będą to narodziny nowej istoty ludzkiej. Reintegracja indywidualnych świadomości obudzi nową świadomość, która stworzy cywilizację rozumiejącą, że jesteśmy częścią jednego ogromnego organizmu. Umiejętność odczytywania myśli spowoduje, że znikną wszystkie ograniczenia. Kłamstwo skończy się raz na zawsze i rozpocznie się nowa epoka przejrzystości, prawdy i światła. Znikną wcześniejsze prawa i nadzór zewnętrzny, taki jak policja i wojsko, gdyż każda nowa istota będzie czuła się odpowiedzialna za swoje czyny i nie będzie konieczności ustanawiania prawa lub obowiązku przy pomocy siły. Ludzkość będzie korzystać z rad najbardziej światłych ludzi naszej planety. Nie będzie już granic ani narodowości, zakończą się ograniczenia nałożone przez podziały i nie będą potrzebne pieniądze jako środek wymiany. Zostaną wprowadzone nowe technologie umożliwiające posługiwanie się światłem i energią, kładąc kres cierpieniu i nędzy. Wraz z uruchomieniem nowych zdolności rozwinie się wspaniały układ odpornościowy, który usunie prowadzące do chorób niskie wibracje lęku i wydłuży się ludzkie życie. Nowy sposób porozumiewania się sprawi, że indywidualne doświadczenia, wspomnienia i umiejętności staną się dostępne dla wszystkich ludzi, co gwałtownie zwiększy ilość nowych odkryć naukowych i spotęguje tworzenie się synergii na niewyobrażalną dotąd skalę. Działania artystyczne i wspólna aktywność zajmie ludzkie umysły. Fałszywe przekonania i wiara w Boga osądzającego i karzącego znikną na zawsze. Nowi ludzie zjednoczą się z Ziemią, Słońcem i z całą galaktyką, rozumiejąc, że stanowimy jedną nierozłączną część, a królestwo minerałów, roślin, zwierząt oraz całej materii we wszechświecie to czujące, żywe istoty, posiadające rozwijającą się świadomość. Wszystkie relacje będą oparte na empatii, tolerancji i życzliwości, bo nowy człowiek będzie odczuwał wszystko jako inną część samego siebie. Zgodnie z proroctwem, podczas tego procesu z centrum Drogi Mlecznej dotrą do Ziemi promienie kosmiczne gamma, które będą oddziaływały na nas przez przynajmniej kilka miesięcy i doprowadzą do ostatecznego przeprogramowania DNA w formach życia istniejących w naszym systemie słonecznym.
Istnieją także starożytne przepowiednie o powrocie jasnej gwiazdy, która uwierzytelni proroctwa. Przekazy Indian Hopi mówią o pojawieniu się na przełomie wieku bardzo jasnego światła na drodze mlecznej. Światła 100-krotnie jaśniejszego od najjaśniejszej gwiazdy widocznej na niebie. Kachinowie z Birmy i południowo-zachodnich Chin mówią o drugim niebieskim słońcu na niebie, jako o niewidocznej jeszcze gwieździe, która pojawi się w chwili przechodzenia Ziemi w piąty świat. O drugim słońcu mówił także Nostradamus, Helena Blawatska i Majowie. Czym może być zapowiadane drugie słońce? Drugie słońce zobaczymy na niebie z chwilą wybuchu Betelgezy. Betelgeza to czerwony nadolbrzym, którego możemy zobaczyć w nocy, spoglądając w kierunku gwiazdozbioru Oriona. Betelgeza jest aż 15 razy masywniejsza od Słońca. Betelgeza, gwiazda w konstelacji Oriona, znajduje się u kresu swojej ewolucji, co oznacza, że wkrótce może stać się supernową. Biorąc pod uwagę jej charakter i bliską odległość, kiedy wybuchnie, będziemy świadkami niezwykłego widowiska. Na niebie pojawią się dwa słońca. Koniec niespokojnego żywota Betelgezy jest nieunikniony i do niedawna wiele osób miało nadzieję na spektakularny wybuch supernowej jeszcze w tym wieku w związku z nagłym spadkiem jej jasności. Jednak, jak twierdzą naukowcy, przyczyną nagłego pociemnienia gwiazdy był obłok pyłu, który na kilka miesięcy przesłonił około 25% jej powierzchni i Betelgeza powinna pozostać czerwonym nadolbrzymem przez kilka kolejnych setek lub nawet tysięcy lat. Prawdopodobieństwo jej wybuchu jeszcze w tym stuleciu oszacowano na nie więcej niż 0,1%. Także Rigel, inna gwiazda w gwiazdozbiorze Oriona, stanie się kiedyś supernową. Ani Betelgeza, ani Rigel, kiedy już staną się supernowymi, nie będą stanowić zagrożenia dla życia na Ziemi. Musiałyby być 10-krotnie bliżej, by zniszczyć znaczącą ilość warstwy ozonowej w ziemskiej atmosferze. Zagrożeniem dla Ziemi będzie natomiast na pewno śmierć najbliższej nam gwiazdy – Słońca. Obecnie Słońce świeci dzięki fuzji termonuklearnej, syntezie wodorów hel. Za jakieś 5 miliardów lat to paliwo się wyczerpie, a Słońce zacznie się przekształcać w czerwonego olbrzyma. Jego helowe jądro zacznie się kurczyć, a zewnętrzne warstwy puchnąć. Słońce będzie się powiększać, sięgając nie tylko orbity Ziemi, ale i Marsa. Z czasem jednak cała otoczka zostanie odrzucona i nasza centralna gwiazda utworzy mgławicę planetarną z masywnym jądrem o rozmiarach Ziemi, białym karłem w centrum. Jest jeszcze kilka innych położonych stosunkowo blisko Ziemi kandydatów na supernowę. Są to m.in. Antares z gwiazdozbioru Skorpiona czy Spica znajdująca się w gwiazdozbiorze Panny. Obie gwiazdy są dość blisko, ale nie są masywne, więc także i one nie zniszczą życia na Ziemi. W naszej galaktyce kilka razy w każdym stuleciu dochodzi do wybuchów supernowych, lecz od ostatniego zaobserwowanego wybuchu minęły setki lat. Ostatnia supernowa opisana w jakimkolwiek wiarygodnym źródle była obserwowana w 1604 roku. W tamtym czasie nikt nie miał wiedzy, jak i dlaczego te nowe gwiazdy nagle pojawiły się na niebie, a następnie zniknęły. Dziś już wiemy, że pojawienie się supernowej jest wynikiem albo śmierci masywnej gwiazdy, albo niekontrolowanego zdarzenia nuklearnego doprowadzającego do zniszczenia białego karła. Astronomowie byli w stanie obliczyć typowe tempo zdarzeń supernowych w galaktyce takiej jak nasza i określili je na kilka eksplozji w przeciągu każdych 100 lat. Jednakże w ciągu ostatnich 400 lat nie odnotowano pojawienia się żadnej nowej gwiazdy na naszym niebie. Naukowcy twierdzą, że nie widzimy supernowych, ponieważ większość z nich pojawia się w cienkim, wypełnionym gwiazdami dysku galaktyki, a tam właśnie znajduje się większość pyłu, który skutecznie blokuje sygnały świetlne. Jako przykład podawana jest mgławica Cassiopeia A, pozostałość po supernowej, która wybuchła w 1680 roku, a jednak nikt jej nie widział. Aby można było zaobserwować supernową gołym okiem, musi ona pojawić się we właściwym miejscu, wystarczająco blisko i w warunkach odpowiedniej widoczności. W przeszłości kilkukrotnie mogliśmy obserwować wybuchy supernowych.
Najjaśniejszą kiedykolwiek zarejestrowaną supernową była prawdopodobnie SN 1006, która eksplodowała w naszej galaktyce Drogi Mlecznej i świeciła 16 razy jaśniej niż Wenus od 30 kwietnia do 1 maja 1006 roku. Kolejna supernowa, tak jasna, że świeciła na niebie niczym drugie słońce, eksplodowała w 1054 roku. Rok, w którym eksplodowała SN 1054, był rokiem wyjątkowym. Był to rok wielkiej schizmy Kościoła i rok śmierci papieża Leona IX, pierwszego spośród hierarchów i zarazem ostatniego zwierzchnika całego Kościoła. Oraz rok bardzo ważnego zjawiska astrologicznego, kosmicznego wydarzenia, którego konsekwencje odgrywają kluczową rolę w czasie transformacji, jakiej obecnie doświadczamy. Ważność i znaczenie tego wydarzenia było znane starożytnym cywilizacjom i zostało ono przez nie odnotowane i uwiecznione. Jednakże nasza historia nie mówi o tym lub mówi niewiele i niejasno. Zagadkowy jest brak jednoznacznych źródeł europejskich dotyczących supernowej z 1054 roku. Te, które istnieją, są niedokładne, wzajemnie sprzeczne lub nie zawierają żadnych danych astronomicznych, które pozwoliłyby stwierdzić, że dotyczą supernowej. Jako jedną z możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy podaje się schizmę wschodnią, rozpad chrześcijaństwa na katolicyzm i prawosławie. Część autorów sugeruje, że nagłe pojawienie się nowej, wyjątkowo jasnej gwiazdy mogło być w średniowieczu odebrane jako zły omen, odsłaniający prawdziwe oblicze Kościoła i rzucający światło na jego decyzje i ich ukryte intencje. I ta okoliczność miałaby sprowokować działanie Kościoła zmierzające do wymazania autentycznych przekazów i zastąpienia ich odpowiadającą jego celom narracją. Możliwe jednak, że istniały jeszcze inne, ważniejsze przyczyny usunięcia z historycznych źródeł faktów o niezwykle ważnym wydarzeniu z tamtego okresu. Wielka schizma z 1054 roku, która podzieliła Kościół na wschodni i zachodni, choć miała niewielkie znaczenie na wschodzie, była postrzegana jako bardzo istotne wydarzenie na zachodzie. Warto więc przyjrzeć się wszystkim okolicznościom mu towarzyszącym. W 1054, 19 kwietnia, zmarł pochodzący z Cesarstwa Niemieckiego biskup Tull, papież Leon IX, który wkrótce po śmierci został kanonizowany. Leon IX, właściwie Bruno, hrabia Egisheim-Daxburg, urodzony 21 czerwca 1002 roku, święty Kościoła katolickiego, sprawował swój pontyfikat w okresie od 12 lutego 1049 aż do śmierci w kwietniu 1054 roku. Leon IX rozpoczął reformę odnowy moralnej Kościoła, wzorując się na zasadach klasztoru Cluny. Benedyktyńskie opactwo świętego Piotra i Pawła w Cluny było największym klasztorem, jaki kiedykolwiek zbudowano w Europie Zachodniej. Stanowiło centrum myśli politycznej, oparcie dla idei wypraw krzyżowych i hiszpańskiej rekonkwisty. Opactwo zostało założone 11 września 910 roku przez księcia Akwitanii Wilhelma Pobożnego. Wilhelm nadał klasztorowi Cluny przywilej uwalniający benedyktynów od wszystkich przyszłych zobowiązań wobec władcy i jego rodziny, innych niż modlitwa, i jednocześnie nadał opactwu przywilej nominacji kolejnych opatów. Oba te przywileje uwalniały klasztor od wszelkich powiązań z władzą świecką. Opactwo zostało podporządkowane bezpośrednio papieżowi. W X wieku taka wolność od wpływów świeckich była ewenementem, jako że był to szczytowy okres dominacji cesarstwa nad papiestwem. Klasztor w Cluny zaczął wkrótce zakładać zgromadzenia podległe i przyciągać do siebie inne klasztory benedyktyńskie. Cluny stworzyło ogromną kongregację. W szczytowym okresie potęgi opactwa posiadało ono według różnych źródeł od 800 do 1200 klasztorów podległych. Opactwo szybko stało się autorytetem w kościele i zarzewiem jego reformy zwanej kluniacką. Cesarstwo długo nie rezygnowało jednak z wpływu na kościół. Sytuacja uległa zmianie dopiero, kiedy w 1048 roku cesarz Henryk II ustanowił papieżem Leona IX, który, będąc zaufanym cesarza, sprzyjał sekretnie środowiskom zbliżonym do Cluny.
Leon IX wykorzystał swoje dobre relacje z dworem cesarskim, by podnieść prestiż Kościoła, dzięki czemu jego następcy mogli wyzwolić się spod dominacji świeckiej. Zapoczątkował trwałe reformy, które miały uniezależnić Kościół od cesarzy niemieckich. Za jego pontyfikatu dokonał się zwrot w życiu Kościoła dzięki przeważaniu szali na rzecz stronnictwa związanego z reformami kluniackimi oraz ugruntowanie pozycji papiestwa. Zgodnie z oficjalną narracją, uznany później przez Kościół za świętego, papież Leon IX w trakcie swego pontyfikatu walczył z symonią, czyli kupowaniem godności kościelnych, i zwalczał wszelkie próby odrzucenia przez kapłanów celibatu. Gdy w 1048 roku został decyzją cesarza Henryka III wybrany papieżem, Leon IX przybył do wiecznego miasta w stroju pielgrzyma, na bosaka, i przyjął wyróżnienie dopiero, gdy jego kandydaturę zaakceptowało i duchowieństwo, i lud. Leon IX wiedział doskonale, że dzieło odnowy nie dokona się, jeśli będzie sterował nim z pozycji papieskiego tronu w Rzymie. Dlatego większą część swego pontyfikatu spędził poza Rzymem, pielgrzymując po królestwach i miastach Europy, docierając do miejsc szczególnie potrzebujących reformy. Przez wzgląd na jego zaangażowanie i podróżniczy tryb życia nadano mu nawet przydomek papieża pielgrzymującego, Peregrinus Apostolicus, czyli apostolski pielgrzym. Jako papież Leon IX zwołał aż 12 synodów dla utrwalenia w Kościele zmian, które miały zreformować obyczaje kleru, i osobiście im przewodził. Do pomocy w sprawowaniu rządów w Kościele powołał zupełnie nowe ciało doradcze, Radę Kardynałów. Kiedy zaś Italii zagrozili Normanowie, sam stanął na czele armii, która starła się z nimi w boju pod Civitate. Bitwa z Normanami pod Civitate, przed którą papież udzielił żołnierzom pełnego odpuszczenia grzechów, ogłaszając świętą wojnę, zakończyła się klęską papieża. 17 czerwca 1053 roku czekające na dołączenie armii bizantyjskiej wojsko papieskie, do którego dołączyły posiłki od cesarza Henryka, zostało zaatakowane z zaskoczenia i rozbite przez siły Normanów. Sam Leon IX trafił na 9 miesięcy do niewoli i został zmuszony do oddania w lenno Robertowi Guiscardowi księstwa Apulii. Sytuacja ta doprowadziła do konfliktu pomiędzy patriarchą Konstantynopola a Kościołem rzymskim. Papież, uwolniony z więzienia w marcu 1054 roku, zmarł w Rzymie około miesiąc później, 19 kwietnia 1054 roku, prawdopodobnie z powodu malarii, i został pochowany w Bazylice Świętego Piotra. Niedługo po śmierci został kanonizowany. Wkrótce po śmierci papieża, w lipcu 1054 roku, doszło do schizmy. Chociaż deklarowaną misją, z jaką latem 1054 roku trzej rzymscy legaci udali się do Konstantynopola, było zawarcie sojuszu pomiędzy Kościołem rzymskim a Kościołem wschodnim, istnieje wiele argumentów przemawiających za tym, że dwie strony schizmy chciały czegoś wręcz przeciwnego. Jednym z nim jest to, że kardynał Humbert, który kierował legacją w Konstantynopolu, postawił wymagania, o których doskonale wiedział, że nie zostaną one zaakceptowane przez patriarchę wschodniego. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego właściwie święty Leon IX wyruszył na świętą wojnę z Normanami, potomkami zromanizowanych wikingów, którzy bynajmniej nie byli poganami. W XI wieku w Italii czasy barbarzyńców dawno już odeszły w zapomnienie. Może więc nie tylko dlatego, by powstrzymać ekspansję Normanów, lecz także dlatego, że czasy polowania na barbarzyńców zastąpiła polityka, w której chrześcijanie walczyli z chrześcijanami, a stroną w konflikcie stawał się papież. Być może dlatego walczący o odnowę Kościoła Leon IX, pierwszy spośród jego hierarchów, stał się także ostatnim zwierzchnikiem całego Kościoła. Schizmę wschodnią, którą zwykle datuje się na 16 lipca 1054, poprzedziło pojawienie się jasnej gwiazdy na niebie, a datę jej pojawienia raporty kościelne określiły na dzień 4 lipca. Współczesne analizy historycznych kronik pozwalają wnioskować, że supernowa pojawiła się w kwietniu lub maju 1054, jaśniejąc do maksymalnej wartości pomiędzy 4 a 7 lipca i była widoczna gołym okiem przez około 2 lata.
Drugie słońce pojawiło się więc znacznie wcześniej niż opisują to skąpe raporty kościelne i było obserwowane w wielu miejscach na Ziemi. A jedyna oficjalnie odnotowana w europejskich źródłach obserwacja jasnej gwiazdy na niebie w dniu 4 lipca była tylko jedną z wielu obserwacji. Lecz adnotacje obserwacji jasnej gwiazdy drugiego słońca w innych dniach poza 4 lipca nie znajdziemy w raportach kościelnych. Informacje o pojawieniu się nowej jasnej gwiazdy w kwietniu, maju i czerwcu 1054 można odnaleźć w raportach w literaturze świeckiej i kronikach historycznych, których pochodzenie jest inne niż kościelne. W oficjalnych źródłach Kościoła rzymskiego nie ma żadnej wzmianki o gwieździe z tego okresu. Wskazanie późniejszej niż rzeczywista daty pojawienia się jasnej gwiazdy na niebie umożliwiło Kościołowi powiązanie jej z późniejszą kanonizacją świętego Leona. Tabela sporządzona przez autorów pracy badawczej, która znalazła swój wyraz w opracowaniu Reinterpretacja historycznych odniesień do supernowej z 1054 roku, do której link znajdziecie w opisie filmu, pokazuje chronologię i źródła, które odnotowały obserwację supernowej. Z badań wynika, że pojawienie się drugiego słońca zostało po raz pierwszy odnotowane w Konstantynopolu 11 kwietnia 1054, a po raz ostatni było ono widziane 17 kwietnia 1056 roku w Chinach. Czym było wydarzenie, które zostało uwiecznione w świętych miejscach dawnych cywilizacji, a którego ktoś obawia się tak bardzo, że starano się wymazać je z kart naszej historii? Widoczne w 1054 roku na niebie drugie słońce było wybuchem supernowej, w wyniku której powstała tajemnicza mgławica Kraba. Supernowa SN 1054 była tak jasna, że była widoczna na niebie także w biały dzień, osiągając maksymalną jasność około 10-krotnie większą niż Wenus, najjaśniejszy obiekt astronomiczny, widoczny z Ziemi poza Słońcem i Księżycem. W ciągu dnia była widoczna przez 23 dni, a w nocy przez 653 dni. Była tak jasna, że w nocy możliwe byłoby czytanie książek przy jej świetle. Wybuch supernowej był zjawiskiem na tyle niezwykłym i spektakularnym, że to wyjątkowe wydarzenie odnotowano w wielu średniowiecznych kronikach chińskich, japońskich i arabskich. Jednak ze średniowiecznej Europy znane są tylko 2 krótkie relacje dotyczące tego zdarzenia. Jasna gwiazda była obserwowana także przez Indian. Wydarzenie zostało zarejestrowane przez artystów kultury Anasazji pod postacią malowideł naskalnych odnalezionych w kanionie Navajo i White Mesa oraz w kanionie Chaco. Sztuka Anasazji z kanionu Chaco jest niezwykle interesująca. Anasazji to Indianie żyjący na styku dzisiejszych stanów Arizona, Nowy Meksyk, Utah i Colorado między 100 rokiem przed naszą erą, a około 1300 rokiem naszej ery. Anasazji zasłynęli z wytwarzanej przez siebie ceramiki, która ukrywa tajemnicze znaki i symbole. Indianie wznosili swoje osiedla na zboczach pagórków i szczytach ściętych wzgórz, budując charakterystyczne osiedla w niszach skalnych zwanych pueblo. Na przełomie XIII i XIV wieku nagle opuścili swoje osiedla. Na opuszczone osady natknęli się wiele wieków później Indianie Navajo i nadali swoim niezwykłym poprzednikom nazwę starożytnych obcych, co w ich języku brzmi właśnie Anasazji. Zagadkowa kultura Anasazji pozostawiła po sobie zadziwiające ślady. Gigantyczne miasta, domostwa wykute w skałach i ceremonialne komnaty zwane kiwas. W kanionie Chaco naukowcy odkryli kilkanaście olbrzymich kompleksów obejmujących ponad 300 idealnie okrągłych struktur. Ściany budowli pokryte są naskalnymi, przedstawiającymi dziwne postacie malowidłami i tajemniczym pismem. Chaco Canyon, znajdujący się w stanie Nowy Meksyk, ogromny kompleks zabudowań zamieszkiwany od około 800 do 1150 roku, został odkryty w 1823 przez gubernatora Nowego Meksyku José Antonio Vizcarra podczas kampanii wojskowej przeciwko Indianom Navajo. W samym kanionie znajduje się ponad 2400 zabudowań, które w czasach świetności Chaco Canyon ciągnęły się na długości 9 mil.
Tylko mały procent został odkopany i udostępniony do zwiedzania. Chaco Canyon jest kompleksem wiosek ze wspaniale zachowanymi mieszkalnymi pokojami, spiżarniami i kiwami. Jest to największe skupisko indyjskich ruin w całych Stanach Zjednoczonych. Pozostałości budynków robią ogromne wrażenie. Niektóre z nich miały po 5 pięter, kompleksy mieszkalne mogły pomieścić po kilkanaście tysięcy ludzi. Jednak uważa się, że tak duża przestrzeń miała służyć raczej luksusowi ich mieszkańców. Pozostawione przez Indian petroglify, jak i usytuowanie budynków świadczą o niezwykłej wiedzy astronomicznej mieszkańców Chaco Canyon. Na przykład budynki osad Pueblo Bonito i Quetrocetl są zorientowane w kierunku wschodzącego i zachodzącego słońca. Drzwi w budynkach ustawione są tak, że księżyc pojawia się w nich po przebyciu całego nieba, a na ścianach w Fajada Butte znajduje się zadziwiająco dokładny kalendarz solarny. Nierozwiązaną zagadką pozostaje, jak tego dokonano, bez teleskopów i dokładnych narzędzi pomiarowych. Podobnie jak to, w jaki sposób Indianie transportowali drewno do swoich budowli. Do zbudowania tylko jednej wioski w kanionie zużyto 240 000 drzew pochodzących z pasm górskich oddalonych od kanionu o około 75 mil. Na początku 2020 roku pod naciskiem prezydenta Donalda Trumpa wydano zgodę na wiercenia i wydobycie ropy i gazu tuż obok Chaco Canyon. Decyzja, której efektem mogło być zniszczenie obiektu porównywalnego z Machu Picchu, wywołała protesty rdzennych mieszkańców, naukowców i reprezentantów Nowego Meksyku w Senacie, co spowodowało czasowe niestety wstrzymanie działań. W kanionie Chaco znaleziono piktogram związany z pradawną kulturą Puebloan, który najprawdopodobniej przedstawia supernową zaobserwowaną w 1054. Piktogram został namalowany na poziomym zwisie znajdującym się 6 metrów nad ziemią, umieszczonym na wschodnim zboczu klifu 500 metrów na północny wschód od ruin Peñasco Blanco. Półksiężyc to księżyc, gwiazda po lewej stronie supernowa, a odcisk dłoni naturalnej wielkości wskazuje, że miejsce to jest święte. Obliczenia orbity Księżyca z 5 lipca 1054 wykazały, że w tym czasie Księżyc ubywał, wkraczając właśnie w pierwszą kwadrę. Obliczenia wskazują również, że o świcie 5 lipca na południowym zachodzie Ameryki Księżyc znajdował się w odległości 3 stopni od supernowej, a jego sierp był zorientowany dokładnie tak, jak na piktogramie. Na prawej pionowej ścianie klifu poniżej supernowej widać symbol Słońca, namalowany bladożółtym kolorem na mocno wyblakłym czerwonym tle. To, w połączeniu z wyraźnym widokiem odpowiednim dla celów kalendarzowych, mogło wskazywać, że miejsce to było również stacją do obserwacji Słońca. Stamtąd kapłan Słońca prawdopodobnie po raz pierwszy zauważył supernową. Można znaleźć kilkanaście innych przykładów sztuki naskalnej, które mogą przedstawiać supernową 1054. To jest jasną gwiazdę w pobliżu sierpu Księżyca. Ale niewiele jest tak astronomicznie przekonywujących jak ten piktogram. Jak wskazuje w swojej książce Simon Mitton, dowód na wiarygodność tej interpretacji wynika z faktu, że rankiem 5 lipca sierp Księżyca zbliżył się niezwykle blisko do supernowej, co było widoczne jedynie z tego miejsca. Niezwykłe zjawisko, jakim był wybuch supernowej 1054, zostało także uwiecznione na tzw. kamieniach z Ica, uznawanych przez akademicką naukę za falsyfikaty. Nie powinno to dziwić, bowiem na kamieniach tych wyryto tajemnicze rysunki przedstawiające sceny o niezwykłej treści, wskazujące na to, że w przeszłości istniała na Ziemi współistniejąca z dinozaurami, wysoce zaawansowana technologicznie cywilizacja, znająca m.in. tajniki chirurgii i astronomii. Na kamieniach z Ica przedstawiono sceny pokazujące, jak dawni chirurdzy dokonują skomplikowanych zabiegów transplantacji narządów, jak za pomocą teleskopów obserwują niebłoskon i, co stanowi największą herezję, dosiadają oswojonych dinozaurów. Kamienie z Ica to mocno zwęglone andezyty, czyli ciemne kamienie pochodzenia wulkanicznego, wygładzone przez rzeczną wodę, które datuje się na 220 milionów lat, a rysunki na co najmniej 12 000 lat. Kamienie z podobnymi rytami archeolodzy odkrywali w grobach Inków.
Pomimo uznania kamieni z Ica przez oficjalną naukę za fałszerstwo, właściciel unikalnej kolekcji kamieni, peruwiański lekarz Javier Cabrera, który porzucił dla nich lekarską karierę, do końca życia utrzymywał, że jego licząca kilkanaście tysięcy egzemplarzy kolekcja jest autentyczna. Cabrera twierdził, że jest ofiarą spisku, zmowy konserwatywnej nauki, tej samej, jak mówił, która zwalcza poglądy autora zakazanej archeologii oraz przedstawicieli sfer rządowych Stanów Zjednoczonych i Peru. Jego odkrycia były bowiem zbyt rewolucyjne i kwestionowały zbyt wiele powszechnie zaakceptowanych aksjomatów. Według Cabrery w dyskredytowanie kolekcji zaangażowane były tajne służby Peru i USA i to one zaczęły podrzucać do jego kolekcji obiekty, które później stanowiły podstawę do stwierdzenia, iż zbiory są sfałszowane. W rzeczywistości jedynie w przypadku niektórych kamieni zaoferowanych mu przez długi łańcuch pośredników precyzyjne określenie źródła ich pochodzenia było niemożliwe, podczas gdy autentyczność innych kamieni nie budziła żadnych wątpliwości. Cabrera posiadał ekspertyzy uniwersytetów z Bonn i Monachium, pod którymi podpisali się znani geolodzy, które w sposób całkowicie niezależny potwierdziły wiek rytów znajdujących się na powierzchni otoczaków z Ica. W archiwalnym wywiadzie dr Cabrera powiedział m.in.: nadszedł czas, aby niektóre rzeczy wreszcie wyjaśnić i powiedzieć, jak jest naprawdę. Dość milczenia, dość prześladowań. Moje dzieci były zaszczute tylko dlatego, że są moimi dziećmi. Mnie przez długie lata za wszelką cenę próbowano odżegnać od czci i wiary. Na szczęście nie do końca się to udało. Mimo wrogiego nastawienia środowiska naukowego nadal istnieją osoby, które potrafią docenić faktyczne znaczenie mojej kolekcji. To ci, którzy zdają sobie sprawę z tego, że kamienie z Ica są jedną z pierwszych stron historii ludzkości, którą już wkrótce będzie trzeba napisać od początku, od nowa. Kamienie z Ica są świadectwem istnienia w pełni rozwiniętej i technologicznie bardzo zaawansowanej cywilizacji, która istniała na Ziemi na długo przedtem, zanim pojawiła się obecna wersja Homo sapiens. Należą do kategorii takich samych świadectw, jak regularnie obtoczona metaliczna kula z zaznaczonym równikiem odnaleziona w Afryce w pokładach sprzed 2 miliardów lat oraz słynna podeszwa buta z Nevady mająca ponad 5 milionów lat, czy też Marcałasi, czyli góra kamiennych gigantów w Peru. Marcałasi jest płaskowyżem położonym około 90 km od Limy na wysokości 4000 metrów nad poziomem morza. Możemy tam zobaczyć ogromną ilość skalnych posągów, które wyglądem przypominają różne zwierzęta. Pośród skalnych formacji najbardziej wyjątkowy jest wielki głaz, który składa się z ludzkich twarzy. Ten ogromny masyw skalny nazywany jest pomnikiem ludzkości, gdyż można naliczyć tu aż 14 różnych twarzy. To, jaką postać dostrzeżemy, uzależnione jest od kąta, pod jakim spojrzymy, czy też oświetlenia. Ten sam fragment skalnej formacji może przypominać mężczyznę albo też starca. Jedyna różnica między Marcałasi a kamieniami z Ica polega na skali. Na otoczakach obrazy występują w skali mikro, jakby były skoncentrowane w okularze mikroskopu, natomiast w Marcałasi mamy do czynienia z kamiennymi gigantami, olbrzymimi rzeźbami, których wymowa jest jednak taka sama. Naukowcy, lub raczej pseudonaukowcy, wyjaśniają, że skalne rzeźby powstały jako wynik erozji dawnych lodowców, na co wpływ miały zmiany klimatyczne. Na razie jednak nie potrafią wyjaśnić, skąd wzięły się chińskie znaki na starym płaskowyżu zlokalizowanym w Andach. Dlaczego jedna z twarzy przedstawia wizerunek osoby o wyraźnie afrykańskich rysach, skoro pierwsze czarnoskóre osoby przybyły w te rejony zdecydowanie później, oraz faktu, iż pośród twarzy kamiennych posągów możliwe jest rozpoznanie osób należących do wszystkich ludzkich ras na świecie. Na jednym z kamieni Ica wyrzeźbiono rysunki identyczne z tymi, które w większej skali są dobrze znane jako linie czy też rysunki Nazca. Linie Nazca leżały zaniedbane przez ponad 1000 lat i zostały odkryte na nowo dopiero w erze samolotów. Wyglądają jak gigantyczne dzieła sztuki. Ale czy nimi są? Dlaczego Nazca stworzyli obrazy szerokie na 300 stóp i długie na milę linie, których nie byli w stanie oglądać?
Istnieją wskazówki rozrzucone wśród geometrycznych kształtów. Z końców trapezów wystają tajemnicze wierzchołki z kamieni. Wewnątrz ukryte są płyty, które wyglądają jak ołtarze. Otaczają je kamienne ściany usiane szczypcami raków, szkieletami krabów i fragmentami skorup mięczaków zacementowanych na ołtarzach na wysokości prawie 4000 stóp nad poziomem morza. Wykopaliska sugerują, że linie Nazca to święte rytualne miejsca, w których prowadzono także obserwacje astrologiczne, a nagromadzenie odłamków ceramiki, którą często można spotkać w wielu miejscach, gdzie znajdują się geoglify, wskazuje na to, że były one rozbijane celowo. Ocalenie rysunków zawdzięczamy badaczce Marii Reiche, która pragnąc uchronić bezcenne geoglify przed rozdeptaniem z własnych pieniędzy pochodzących z publikacji książki Mystery of the Desert, opłacała strażników, aby patrolowali teren. Ostatecznie w 1974 roku dzięki jej wysiłkom płaskowyż został objęty ścisłą ochroną jako zabytek ludzkości i zakazano nań wstępu. Maria Reiche spędziła na pustyni ponad 40 lat swojego życia. W tym czasie zlokalizowała, oczyściła i opisała kilkaset figur i linii mieszczących się na powierzchni 525 km². Pomimo takich dobrych aniołów stróżów jak Maria Reiche, nad rysunkami w Nazca zawisło jakieś dziwne fatum. W 2013 część rysunków uległa zniszczeniu przez ciężki sprzęt używany przy wydobyciu skał wapiennych w pobliskim kamieniołomie. W grudniu 2014 organizacja Greenpeace podczas swojego protestu uszkodziła niektóre rysunki. A pod koniec stycznia 2018 jeden z rysunków został uszkodzony przez kierowcę ciężarówki, który stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na geoglif. Dlaczego wydarzenie, jakim był wybuch supernowej 1054, jest tak ważne, że uwieczniono je w świętych miejscach pradawnych kultur? Jeśli są informacją pozostawioną dla nas, może należałoby zweryfikować ich dotychczasową interpretację, podobnie jak wielu innych symboli pozostawionych przez starożytnych. Czy to możliwe, że rysunek Nazca, nazywany małpą, i identyczny rysunek odnaleziony w kamieniach w Ica oraz piktogramy znalezione w kanionie Chaco odzwierciedlają wybuch supernowej, która stworzyła znajdującą się w gwiazdozbiorze byka mgławicę kraba? Czy to możliwe, że inne rysunki przedstawiają mapę nieba i gwiazd widzianą przez dawne kultury w tamtych czasach? Czy to możliwe, że rysunek zwany astronautą odzwierciedla gwiazdozbiór Oriona, któremu towarzyszy konstelacja Psa, odpowiadająca rysunkowi Nazca pod tą samą nazwą? Przyglądając się położeniu mgławicy kraba, pozostałości po wybuchu supernowej 1054, można też zadać sobie pytanie, czy to możliwe, że ważne wskazówki dotyczące kosmologicznego wydarzenia ukryte są także w piramidach? Czy to możliwe, że piramidy wraz z ich komnatami i sfinksem, który według niektórych badaczy pierwotnie był lwem, także opisują ważne zjawiska astrologiczne? Jeśli ta heretycka hipoteza miałaby okazać się prawdziwą, rodzi się pytanie, co tak istotnego kryje w sobie wydarzenie związane z wybuchem supernowej 1054. Dlaczego jest tak ważne, że uwieczniono je w rytualnych, świętych miejscach pradawnych kultur? I jakiej tajemnicy strzegą siły, które uruchamiają fałszowanie historycznych faktów i odkryć, niszczą je lub manipulują nimi celem zdyskredytowania tych, które zaprzeczają oficjalnej narracji? Wiemy dziś, że wybuch supernowej 1054 doprowadził do zauważalnych zmian w ziemskiej atmosferze. W 2009 roku japońscy naukowcy odkryli ślady pozostawione przez wybuch w rdzeniu lodowym z Antarktyki. Znając dokładne daty kilku wybuchów wulkanów, można odszukać ich ślady w głębi pokrywy lodowej, dopasować odstępy między nimi i uzyskać absolutny odnośnik czasowy. Obecnie bada się także możliwości wykrycia śladu po dawnych supernowych w skałach osadowych, skamieniałościach, a nawet w słojach długowiecznych drzew.
Dzięki badaniom rdzeni lodowych pobranych z Arktyki wiadomo, że w połowie XI wieku wzrosła w ziemskiej atmosferze koncentracja trójtlenku azotu. Efekty wybuchu poznane dzięki tym badaniom nie wskazują na to, że były one groźne dla życia na Ziemi. Japońscy naukowcy badający mierzące 122 metry rdzeni lodowe znaleźli na głębokości około 50 metrów, co odpowiada XI wiekowi, 3 skoki tlenku azotu, z których 2 były oddalone od siebie o 48 lat i można je było łatwo zidentyfikować jako należące do SN 1006, najjaśniejszej supernowej, jaką kiedykolwiek widziano na Ziemi, i SN 1054. Przyczyny trzeciego skoku jeszcze nie odkryto. Spekuluje się, że tajemniczy trzeci skok mógł być spowodowany przez inną supernową, która była widoczna tylko z półkuli południowej lub też była ukryta za chmurą. Supernowe są jednymi z najbardziej spektakularnych wydarzeń mających miejsce w przestrzeni kosmicznej. W momencie eksplozji gwiazdy supernowa osiąga olbrzymią jasność, a w ciągu zaledwie kilku kolejnych miesięcy uwalniana jest ilość energii porównywalna do tej, którą Słońce wygeneruje w ciągu 10 miliardów lat. W przestrzeń wyrzucane są wówczas ogromne ilości materii oraz potężne dawki wysokoenergetycznego promieniowania. Po pewnym czasie po ustaniu ekspansji, pozostałości po wybuchu supernowej mogą stać się kolebką nowego pokolenia gwiazd. Ogólnie supernowe dzieli się na 2 typy, a te na kilka kolejnych podtypów. Typ pierwszy powstaje najczęściej w układach podwójnych, gdy wokół białego karła krąży inna gwiazda. Biały karzeł przechwytuje sukcesywnie coraz więcej materii z gwiazdy, a gdy przekroczy odpowiednią masę, swego rodzaju punkt krytyczny, eksploduje jako supernowa typu pierwszego. Do powstania supernowej drugiego typu dochodzi, gdy gwiazda o masie co najmniej 10 mas naszego Słońca wyczerpie swoje paliwo, a składające się z żelaza jądro zapada się pod wpływem grawitacji. Jeśli gwiazda była bardzo masywna, na skutek zapaści powstaje czarna dziura. Jeśli jej masa była niewystarczająca, przekształca się w gwiazdę neutronową. Najnowsze badania potwierdziły wcześniej stawianą hipotezę, że supernowa 1054 jest innego rodzaju niż znane nam już supernowy typu pierwszego i typu drugiego. Okazało się, że istnieje przynajmniej jeszcze jeden typ supernowych. Nowy typ supernowych nazwano Electron Capture Supernowa, czyli supernowa z wychwytem elektronów. Najnowsze badania naukowców pracujących w projekcie o nazwie The Global Supernova Project potwierdziły istnienie takiego typu supernowej, dzięki odkryciu mającej unikalne cechy supernowej SN 2018 ZD, do wybuchu której doszło 31 milionów lat świetlnych stąd w galaktyce NGC 2146, a której światło dotarło do nas dopiero teraz. Jej radioaktywność była niska, skład chemiczny był odpowiedni, a przed wybuchem nastąpiła bardzo duża utrata masy. To odkrycie i możliwość badań porównawczych pozwoliło ustalić, że supernowa 1054 była właśnie supernową z wychwytem elektronów, co wyjaśnia jej długotrwały jasny rozbłysk spowodowany nagłym wyrzutem dużej ilości materii tuż przed eksplozją. SN 1054 pozostawiła po sobie mgławicę Crabba oraz znajdujący się w jej centrum pulsar. Mgławica Crabba, krócej Crab, znana także jako M1, Messier 1 czy NGC 1952, została zaobserwowana po raz pierwszy w 1731 przez brytyjskiego astronoma Johna Beavisa, który dodał ją do swojego atlasu nieba Uranographia Britannica. Niezależnie od niego mgławicę ponownie odkrył Charles Messier 28 sierpnia 1758, kiedy próbował znaleźć kometę Haleya. Obserwacja obiektu, który nie poruszał się względem gwiazd, skłoniła Messiera do skatalogowania podobnych do Crabba obiektów, aby nie mylić ich później z kometami. Tak powstał słynny katalog Messiera, a mgławica Crabba otrzymała w nim numer 1, M1. Jednakże, pomimo powszechności katalogu, w 1835 roku mgławicę Crabba ponownie pomylono z kometą Haleya.
Nazwę nadał mgławicy William Parsons, któremu kształt M1 przypominał kraba. Parsons był twórcą teleskopu zwierciadłowego nazwanego Lewiatanem z Parsonstone i zawdzięczamy mu szereg szkiców mgławicy i pierwszych obrazów głębokiego nieba. Krab, jako istotne źródło promieniowania, był często wykorzystywany do badań obiektów, które go przesłaniały. Badano w ten sposób koronę słoneczną, a także grubość atmosfery Tytana, największego księżyca Saturna, w czasie, gdy blokował on pochodzące z M1 promieniowanie. Włókniste pasma mgławicy kraba są resztkami atmosfery gwiazdy, która wybuchła w 1054 jako supernowa i otaczają one jasny niebieski centralny region. Pasma mgławicy zawierają głównie zjonizowany wodór i hel, a w mniejszych ilościach również węgiel, tlen, azot, żelazo i siarkę. Mgławica emituje promieniowanie w całym spektrum elektromagnetycznym, od promieni gamma poprzez promieniowanie ultrafioletowe i widzialne, aż do fal podczerwonych i radiowych. Centralny niebieski obszar zawiera dwie gwiazdy, a jedna z nich jest odpowiedzialna za zasilanie mgławicy i emituje ona głównie spolaryzowane promieniowanie synchrotronowe, generowane przez przyspieszane w silnym polu magnetycznym naładowane elektrony o dużych energiach. Pulsar, gwiazda neutronowa w sercu kraba, ma około 10 km średnicy i emituje impulsy promieniowania co 33 milisekundy. Tak jak u innych pulsarów, również u tego okres pulsacji bardzo powoli wydłuża się. Co jakiś czas następują też gwałtowne zmiany okresu obrotu. Gdy pulsar spowalnia, uwalniana jest ogromna energia, która napędza elektrony promieniowania synchrotronowego. Ekstremalnie wielka energia pulsara tworzy wewnątrz mgławicy obszar niezwykle dynamiczny. Typowy obiekt astronomiczny ewoluuje na tyle wolno, że zmiany można dostrzec jedynie na przestrzeni wielu lat. Tymczasem centrum M1 zmienia się już w ciągu kilku dni. Współczesne badania wykazały, że ekspansja kraba, który narodził się około 1140 roku i rozszerzał z prędkością około 1500 km na sekundę od czasu wybuchu supernowej, przyspieszyła. Uważa się, że jest to spowodowane energią pulsara zasilającą pole magnetyczne wypychające włókna w przestrzeń. Dysponując archiwalnymi zdjęciami mgławicy kraba, można zauważyć jej ekspansję. I wzrost ten jest ogromny. W XX wieku dokonano dalszych odkryć. Znając prędkość rozszerzania, wyliczono, że mgławica przez czas swojego życia musiała urosnąć do 7 lat świetlnych średnicy. Z kolei znając jej rozmiar, wyliczono odległość od Ziemi na 5500 lat świetlnych, co oznacza, że znajduje się wewnątrz naszej galaktyki i relatywnie blisko nas. Na tyle blisko, by móc wpłynąć na składy ziemskiej atmosfery, choć nie na tyle blisko, by móc zaszkodzić biosferze. Kolejne dziesięciolecia pozwoliły na obserwację kraba w długościach radiowych, podczerwieni, nadfiolecie, w zakresie rentgenowskim i gamma. Pulsar wyróżnia się spośród innych tym, że gdy błyska w naszą stronę radiowo, emituje także więcej promieniowania w zakresie optycznym. Współczesne badania pokazują, że pulsar w mgławicy kraba uwalnia setki razy więcej energii niż wcześniej podejrzewano. Badacze na razie nie wiedzą, co jest tego przyczyną. Uważa się, że ma to związek z szybkimi błyskami radiowymi, które docierają do nas spoza naszej galaktyki. Promieniowanie synchrotronowe dociera do nas także w wyniku innych procesów w kosmosie. Rozbłyski gamma są najjaśniejszym źródłem promieniowania elektromagnetycznego znanym we wszechświecie. Większość zaobserwowanych rozbłysków gamma to strumień promieniowania, który uwalniany jest w wyniku wybuchu supernowej. Promieniowanie rentgenowskie jest wytwarzane przez przyspieszone elektrony oddziałujące i tracące energię w polu magnetycznym fali podmuchowej. Energia ta jest wypromieniowana w postaci fotonów synchrotronowych. Szybkie rozbłyski radiowe, które docierają do Ziemi po milionach lat podróży przez przestrzeń międzygalaktyczną, zostały po raz pierwszy zidentyfikowane w 2007 roku. W 2017 udało się zlokalizować źródło takiego rozbłysku.
Następnie z użyciem teleskopów optycznych odkryto, że pochodzi on z galaktyki oddalonej od nas o około 3 miliardy lat świetlnych. Szybkie rozbłyski radiowe uchwycono z użyciem radioteleskopu w 2018 i 2019 roku. Do niedawna rozbłyski przechwytywano jedynie spoza naszej galaktyki. Jednak w kwietniu 2020 roku, dzięki połączeniu obserwacji prowadzonych z radioteleskopów na Ziemi i radioteleskopów satelitarnych, udało się je po raz pierwszy wychwycić w Drodze Mlecznej. Kolejne udało się zarejestrować na początku i pod koniec maja. Do niedawna zarejestrowano tylko około 150 rozbłysków. Jednak w czerwcu 2021 roku naukowcy opublikowali nowy katalog, na który składa się już 535 takich obserwacji. Przy użyciu kosmicznego teleskopu Fermi dokonano innego zadziwiającego odkrycia. Na Drodze Mlecznej istnieje zaskakująca i niepojęta struktura generująca promieniowanie gamma, której granice generują promienie X. Energetyczne cząstki oddziałują z polem magnetycznym galaktyki, co prowadzi do generacji promieniowania synchrotronowego. Docierające do nas promieniowanie synchrotronowe jest mieszaniną promieniowania elektromagnetycznego o różnych długościach fali i o jedynych w swoim rodzaju własnościach. To bardzo intensywne promieniowanie skupione podobnie silnie jak promieniowanie laserowe. Jego natężenie jest nieporównywalnie większe niż natężenie promieniowania otrzymywanego z konwencjonalnych źródeł. Promieniowanie synchrotronowe potrafimy już generować w akceleratorach elektronów zwanych synchrotronami. W Krakowie działa od 2015 roku synchrotron Solaris w ramach Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego. I promieniowanie to jest od ponad 30 lat wykorzystywane w naukach przyrodniczych i w medycynie, otwierając nowe możliwości w badaniach form życia na różnych poziomach, od organizmów jako całości, poprzez organy i tkanki, aż do komórek i struktur wewnątrzkomórkowych. Jest szczególnie przydatne do badań struktur elektronowych i geometrycznych atomów, z których składa się materia. Ma więc zastosowanie w fizyce powierzchni, archeologii, chemii, krystalografii, biologii molekularnej, geofizyce i medycynie. W przygotowaniu są nowe techniki wykorzystujące promieniowanie synchrotronowe, pozwalające wyjaśnić znacznie dokładniej zjawiska zachodzące w komórce, takie jak ekspresja genów i ich regulacja, transport przez błonę komórkową, sygnalizacja w komórce, reakcje enzymatyczne i synteza białek. Badania nad działaniem i możliwościami wykorzystania promieniowania synchrotronowego są w toku. Jak dalece dynamika galaktyki wpływa na rozwój systemu planetarnego? Czy galaktyczne promieniowanie ustawicznie wpływa na rozwój życia? Czy galaktyczne samoorganizujące się siły są zaangażowane w procesy własnej ewolucji? Staje się coraz bardziej jasne, że wszechświat jest organizowany bardziej przez pola magnetyczne i elektryczne niż przez pola grawitacyjne. Żyjemy w świecie składającym się z pól elektrycznych i magnetycznych. Impuls wszechświata dociera do galaktyk, do Układu Słonecznego, do Ziemi i do naszych serc, które mają najsilniejsze pola elektryczne i magnetyczne. Impuls z serca jest przekazywany do mózgu, a następnie do komórek. Wszystko ma własną częstotliwość, od atomów po krańce wszechświata. Wyższe częstotliwości, jak pokazuje cymatyka, tworzą bardziej złożone struktury. I taki proces, związany z ogromnym wzrostem częstotliwości, dotyczy Ziemi i całej ludzkości. Współczesna nauka udowadnia, że także nasze emocje mają określone częstotliwości, które wpływają bezpośrednio na strukturę DNA. Badania Władimira Poponina, a w szczególności eksperyment fantomowego DNA, udowodniły, że DNA organizuje rzeczywistość. A więc nasze emocje, które mają określone częstotliwości, wpływają na strukturę naszego DNA, które kształtuje fizyczny świat. Lęk ma długą i powolną częstotliwość, podczas gdy miłość szybką i wysoką. W
Współczesne badania naukowe dowodzą także, że organizmy żywe absorbują i przechowują w DNA promieniowanie słoneczne, które wykorzystują następnie do kontroli procesów biologicznych. Może to nie przypadek, że wiedza ta jest ujawniana właśnie teraz. Szmaragdowe tablice Tota, tybetańska księga umarłych i inne starożytne teksty, a także religie pogańskie i monoteistyczne, szkoły mistyczne i tajne zakony zapowiadały zmianę epok, transcendentalny okres wielkich zmian dla ludzkości. Tym, co tworzy warunki do przejścia do nowej epoki, jest zdolność do zarezonowania na wyższych poziomach częstotliwości. Legendy Indian Hopi mówią o 12-płatowym słońcu, które odpowiada czakrze serca. Aktywacja tej czakry otwiera drzwi do wyższego wymiaru. Nowa Ziemia otworzy się dla tych, którzy będą kształtować nową świadomość opartą na bezinteresownej, uniwersalnej miłości, która będzie ewoluować dalej.